Fundacja imienia Zofii i Jana Włodków w Krakowie sprawuje pieczę nad archiwum i cenną kolekcją fotografii, którą tworzą zdjęcia wykonywane przez 3 pokolenia rodziny. Wśród nich najciekawsza jest spuścizna profesora Jana Zdzisława Włodka, ziemianina, dyplomaty, uczonego, profesora Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był on pasjonatem fotografii. Najcenniejsze z jego zdjęć to 249 autochromów. Są to barwne pozytywy na płytkach szklanych, największa kolekcja zdjęć tego typu wykonana przez jednego autora, jaka zachowała się do dziś na ziemiach polskich. Na autochromach profesor Jan Zdzisław Włodek utrwalił między innymi pierwsze barwne wizerunki wnętrza Kościoła Mariackiego w Krakowie z ołtarzem Wita Stwosza czy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są tam sceny rodzajowe, pejzaże, fascynujące kolorowe widoki Tatr i innych formacji górskich, a także niezwykłej urody fotografie botaniczne. Udostępnione cyfrowo mogą one służyć jako materiał badawczy historykom sztuki i nauki, socjologom czy botanikom, a przede wszystkim szerokiemu gronu miłośników dawnej fotografii, którym ukazują świat w naturalnych barwach, świat sprzed 100 lat. Historia fotografii to historia widzenia i rejestrowania otaczającego nas świata, ale także, a nawet przede wszystkim, historia technik i technologii fotograficznych, różnorodnych materiałów i sprzętów używanych do utrwalenia obrazu rzeczywistego. Fotografie archiwalne to obiekty o wielowarstwowej strukturze. Za możliwością wytworzenia i utrwalenia obrazu fotograficznego stoją różnorodne składowe. Przez ponad 180 lat istnienia fotografii sposób wykonywania zdjęć, wykorzystywane do tego celu materiały zmieniały się, pozwalając na coraz bardziej efektywne, łatwiejsze i doskonalsze uwiecznienie rzeczywistości. Autochromy to fotografie unikatowe, posiadające wielowarstwową strukturę, w której znajdujemy m.in. szkło, werniksy, barwniki, obraz srebrowy. Prócz uszkodzeń mechanicznych, na które szczególnie narażone jest kruche i cienkie szklane podłoże, na autochromach możemy zaobserwować zniszczenia spowodowane działaniem wody i wilgoci, charakterystyczne przebarwienia spowodowane rozpuszczeniem się barwników w strukturze skrabiowego rastra oraz ospojenie się warstwy obrazu od podłoża. Zniszczenia fotografii często nie podlegają procesom konserwatorskim, dlatego tak ważna jest prewencja. Do najczęściej występujących rodzajów zniszczeń, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zbiorów fotograficznych, zaliczamy uszkodzenia mechaniczne, deformacje spowodowane np. niewłaściwym przechowywaniem, degradację warstw odpowiedzialnych za sam obraz fotograficzny, jak np. cząsteczek srebra, blaknięcie czy zmiany kolorystyczne w fotografii barwnej. Fotografie ulegają też naturalnym procesom starzenia, które wynikają z ich budowy technologicznej i użytych składowych, np. degradacja tworzyw sztucznych. Istnieją jednak pewne uniwersalne zasady przechowywania czy obchodzenia się ze zbiorami, jak utrzymanie stabilnej i niskiej temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu przechowywania zbiorów, ochrona fotografii przed światłem i szerzej promieniowaniem elektromagnetycznym, zabezpieczenie fotografii atestowanym opakowaniem ochronnym posiadającym atest PAT. Z fotografiami powinniśmy także odpowiednio się obchodzić, nie wykonywać samodzielnie reparacji ingerujących w strukturę obiektu, nie kleić fotografii taśmami klejącymi, nie prostować pod obciążeniem na siłę i nie czyścić chemicznie. W razie wątpliwości związanych z rozpoznaniem techniki fotograficznej czy wykonania niezbędnych prac zabezpieczających, najlepiej skonsultować się z konserwatorem dzieł sztuki specjalizującym się w fotografii zabytkowej. Digitalizacja obiektów zabytkowych ma kilka podstawowych funkcji. Rejestracja aktualnego stanu oraz zachowania obiektu na wypadek zniszczenia oraz w celu porównania stanu konserwatorskiego. Na koniec najistotniejsza dla widza funkcja – upowszechnianie i udostępnianie, czyli publikacja dzieł sztuki w katalogach online i wydawnictwach. W Muzeum Fotografii stosujemy najnowsze metody digitalizacji za pomocą aparatów fotograficznych o rozdzielczości nawet 150 megapikseli.
Wykonywanie cyfrowych reprodukcji jest procesem złożonym i nie ma wiele wspólnego ze zwykłym fotografowaniem. Przede wszystkim najważniejsza jest wierność odwzorowania obiektu, czyli uchwycenie obiektu w stanie, w jakim faktycznie się znajduje, bez dodatkowych retuszy czy upiększania w Photoshopie. Dzięki temu odbiorcy zarówno dziś, jak i za 100 lat będą mogli obejrzeć obiekt dokładnie tak, jak wyglądał w dniu wykonania reprodukcji. Digitalizacja autochromów z kilku powodów jest wyjątkowo wymagająca. Jednym z nich jest kwestia unikatowej kolorystyki i kontrastu. W naszej pracy staramy się zreprodukować obiekt dokładnie tak, jak wygląda on w rzeczywistości, jednak obiekty transparentne zawsze zostawiają nam margines interpretacji obrazu. Autochromy ze wszystkich fotograficznych materiałów światłoczułych są jednymi z najgęstszych. Potrzeba więc dużej dawki światła, by wydobyć z tego typu szklanej kliszy obraz o właściwej jasności. W przypadku popularnych, transparentnych materiałów analogowych, jak negatyw czy diapozytyw, wystarczy zwykła podświetlarka ze światłem ciągłym, a w warunkach domowych nawet rozświetlony smartfon czy tablet z białą planszą na pełnym ekranie. Do domowej digitalizacji będziemy także potrzebować 2 szyb, pomiędzy którymi włożymy i którymi dociśniemy błonę negatywu. Oraz oczywiście aparatu i najlepiej statywu. Aparat koniecznie musi być ustawiony prostopadle do fotografowanego materiału. Najlepszym rozwiązaniem będzie przekazać domowe zbiory do profesjonalnej digitalizacji. W Muzeum Fotografii w Krakowie zajmujemy się digitalizacją wszystkich typów materiałów fotograficznych i nie tylko. Nasze reprodukcje spełniają najwyższe normy amerykańskiego standardu FADZI dotyczącego zarządzania kolorem, a to oznacza, że zdigitalizowany obiekt na ekranie komputera będzie wyglądał identycznie jak w rzeczywistości. Naszą pracę można podglądać w ramach zwiedzania MUFO Józefitów, gdzie nasi przewodnicy pokażą Państwu funkcjonowanie muzeum od kuchni. Serdecznie zapraszamy. Autochromy charakteryzują się w stosunku do normalnych negatywów czy diapozytywów barwnych, charakteryzują się bardzo dużą gęstością optyczną. Są bardzo mało przeźroczyste, tak potocznie mówiąc. Szukając różnych artykułów na temat digitalizacji autochromów, spotkałem się z bardzo dobrym opracowaniem pracowników Uniwersytetu w Zurychu, którzy zajmowali się digitalizacją filmów opartych o technikę autochromową z początku kinematografii barwnej. Zwrócili oni uwagę na zjawisko Colliera, które zostało zbadane pod koniec XIX wieku, mianowicie mówi ono w ten sposób. Jeżeli negatywy oświetlamy światłem rozproszonym i światłem skierowanym, to w przypadku światła rozproszonego kopie z tych negatywów będą niekontrastowe i natomiast w momencie oświetlenia światłem skierowanym te kopie będą znacznie bardziej kontrastowe. W tym celu przetworzyłem kilka starych powiększalników, połączyłem je w pionowy układ projekcyjny, przy zastosowaniu oczywiście bardziej nowoczesnego oświetlenia LED, które nie grzeje i które nie było szansy, że spalą nasze autochromy w trakcie digitalizacji, no i efekty potwierdziły się. Wszystkie te zjawiska podwyższenia koloru, nasycenia, ostrości itd. zdecydowanie się pojawiły. Natomiast równocześnie, równolegle jakby pojawiła się pewna cecha autochromów, które mają już około 100 lat i mają dużo uszkodzeń, mechanicznych uszkodzeń, różnego rodzaju rys, czasami nawet biologicznych jakichś zanieczyszczeń i okazało się, że ta metoda doskonale wizualizuje te wszystkie zmiany. Tak doskonale, że może być świetnym narzędziem dla konserwatorów do stworzenia dokumentacji przed konserwacją, w trakcie i po konserwacji. Wszystkie zbiory fotograficzne, fotografii historycznej, te, które znajdują się czy to w instytucjach, czy w rękach prywatnych, są ogromnie cenne. Czasami te pozornie nic nieznaczące, stare zdjęcia przedstawiające nieznane nam osoby niosą niezwykle interesujący, ważny przekaz historyczny, są dokumentami życia społecznego. Stąd warto o te zbiory zadbać, warto je przekazać specjalistom, którzy je odpowiednio zabezpieczą, zakonserwują, a także warto je zdigitalizować, bo dzięki temu będą mogły być powszechnie znane i dzięki temu będą mogły rozszerzać naszą wiedzę o dawnych czasach.